Jesteśmy w Caracas, witam Państwa serdecznie. Widzieliście fajnego przejeżdżającego pick-upa, my teraz też siedzimy w pick-upie należącym do Tomka Surdela. Tomek był sławny może bardziej w Wenezueli niż w Polsce w związku z tym, że był pobity. Zaraz Wam pokażę film, jaki zarejestrowałem, gdy występował w CNN w wersji hiszpańskojęzycznej. Periodista de Polonia, sabe usted, fue secuestrado, golpeado, aterrorizado por quienes él supone fueron miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, la FAES. Vamos a hablar con Tomás Surdel. To jest właśnie wenezuelski internet, a Aquí en Venezuela, precisamente. weźcie pod uwagę, że podłączyłem się specjalnie do telefonu, żeby internet był szybszy. Surdel contó a CNN que después de salir del consulado de Polonia en Caracas, y a eso de las 10:30 de la noche lo pararon en un punto de control policial. Sin embargo, lo que encontró fue hombres enmascarados que tras pedirle la identificación le ordenaron que saliera del carro, le pusieron una capucha, comenzaron a golpearle la cara. Co mogę powiedzieć? Dziennikarz na pewno, po pierwsze, podróżnik, nurek, instruktor nurkowania. Powiedz, w jakim państwie Ameryki Południowej nie byłeś? W żadnym. Czyli byłeś, krótko mówiąc, we wszystkich. Ile razy byłeś w Angel Falls w Kananie? Nie wiem, 30 razy może. Przez wiele lat organizowałeś wycieczki, różne tak, wyjazdy tak. w Ameryce Południowej, między innymi. Powiedz, kiedy pierwszy raz przyjechałeś do Wenezueli? Do Wenezueli przyjechałem po raz pierwszy w 2006 roku. Wymyśliłem sobie wtedy, że zrobię reportaż o ówczesnych wyborach prezydenckich. Wtedy Hugo Chavez stawał w szranki z Manuelem Rosalesem i Hugo Chavez wygrał wtedy te wybory. Jak wyglądała Wenezuela wtedy względem tego, jak wygląda teraz? Teraz w tym momencie jesteśmy w jakiej dzielnicy? W tej chwili przyjeżdżamy przez Chacao. Jedziemy przez jakby główną arterię komunikacyjną Chacao. To jest taka ulica, na której się mieści kilka ministerstw, kilka ważnych urzędów centralnych. Kiedyś mieściły się na niej takie dość ekskluzywne sklepy. Teraz jak właściwie reszta miasta jest w stanie takiego lekkiego upadku. No tak, widać po tych budynkach, że one nie są za bardzo odnawiane. Tam jakiś plakat jest rządowy, nie? To jest tak, bo to jest budynek Ministerstwa Komunikacji. Transportu, Okej. przepraszam. Po tym plakacie też widać, że raczej roku nie ma, tylko trochę dłużej, bo już jest mocno wyblakły. Ogólnie tak wygląda Caracas, prawda? Jest takie raczej... Mocno wyblakłe, zgadza się. Powiedz, jak możesz, jakie są główne różnice Wenezuela, Caracas właściwie. Caracas kiedyś, czyli powiedzmy w 2006, jak zacząłeś tu mieszkać, względem tego, jak jest teraz. Wiesz co, w 2006 roku też to już było dość takie podupadłe miasto i wtedy wiele osób mówiło już jest bardzo źle, to już niedługo się to skończy, będzie jakaś zmiana. I tak od 2006 roku co roku słyszę, że to jest już tak bardzo źle, że już gorzej być nie może. A potem okazuje się, że jeszcze może być gorzej, więc... Ale miasto wtedy, tak, komunikacja miejska znacznie lepiej działała niż teraz, bo teraz strasznie właściwie komunikacja miejska praktycznie nie działa. No właśnie, poza metrem. ty mówiłeś mi w rozmowie wcześniej, że podróżowałeś autobusami, one Tak, teraz już chyba za bardzo nie funkcjonują, Znaczy prawda? funkcjonują, ale jest ich znacznie mniej, są w gorszym stanie, więc długo się bardzo czeka na autobus. Wtedy to jeszcze w miarę sprawnie działało. Jak przyjechałem do Caracas, jak zacząłem mieszkać w Caracas w 2008 roku, to mieszkałem w El Hatillo, w takiej dzielnicy dość odległej od centrum. Nie miałem wtedy samochodu i tam rzeczywiście podróżowałem wyłącznie autobusami i dawało się. Trzeba było tylko pilnować, żeby nie przegapić tego ostatniego autobusu. Ale nawet wtedy, jak się przegapiło ostatni autobus, to można było wziąć bardzo łatwo i bezpiecznie taksówkę. Jeszcze wtedy gotówkę się nosiło przy sobie. Gotówka była, prawda? Gotówka była i ona była w takiej jakby... nie było to jakimś problemem zapłacenie za coś gotówką. W tej chwili, jak wiesz, potrzebujesz strasznej ilości tych papierów, żeby za cokolwiek zapłacić. Tak. To praktycznie niemożliwe, bo to trzeba nosić plecak pełen pieniędzy. A wtedy jeszcze normalnie w portfelu się nosiło pieniądze, które wystarczały na jakby codzienne... Cholera, pomyliłem się. Spoko, mamy jeszcze chwilę czasu. Jedziemy do pralni oddać ubrania, a że tutaj w Caracas większość rzeczy, tego typu rzeczy jak pralnie, jakieś takie miejsca zamykają często o 16, czasami 15, no dobra, 17 powiedzmy, w zależności od miejsca to się zastanawiamy, czy jeszcze jest otwarte, parę minut po 16. Więc wracając, więc wtedy można było w portfelu po prostu nosić taką ilość pieniędzy, która wystarczała na normalne funkcjonowanie, na wszelkie niespodziewane jakieś rzeczy, typu właśnie spóźniłeś się na ostatni autobus, musisz wziąć taksówkę, gdzieś dojechać, chcesz coś zjeść, chcesz coś kupić. Można było to robić gotówką. W tej chwili
No, jest to zupełnie niemożliwe. Trzeba płacić kartą, no, ale jak Przelewy. wiadomo, przelewy nie we wszystkich taksówkach jest to możliwe, więc teraz jest to znacznie bardziej skomplikowane. Czy podróżując komunikacją miejską miałeś jakieś przygody, powiedzmy, związane z przestępczością? Raz miałem taką dość niefajną historię, bo weszli malandros, czyli jak tu się nazywa, przestępców. Byli uzbrojeni z pistoletem i zaczęli obrabiać wszystkich pasażerów, zabierając im głównie telefony i portfele. Jeden chłopak szedł od tyłu, drugi szedł od przodu i ten, który jakby dochodził do mnie od przodu, zaczęła się sprzeczka między nim a chłopakiem, który siedział dokładnie w krześle, tym fotelu przede mną. Nie wiem dokładnie, o co poszło. Eskalacja była bardzo szybka i malandro strzelił do niego w głowę. I miałem kawałki mózgu na koszuli, co było takim dość traumatycznym, niefajnym przeżyciem. Ale jeżeli opowiesz to Wenezuelczykowi, no to takie rzeczy się zdarzają. się. Szczęście w nieszczęściu, jak po tym wydarzeniu wybiegli z tego autobusu, wyszli z tego autobusu, więc ja niczego nie straciłem. No tak, to jest ten plus. No. Ale to nie jest jedyna historia, jaka Ci się przydarzyła w związku z przestępczością. Kiedyś po protestach opowiadałeś, że chciano Ci ukraść No dobrze, aparat. w ogóle mam nadzieję, że nie będziemy mówić tylko o tych złych przygodach, bo to zaraz wyjdzie, że jesteśmy jakimiś masochistami, że tu wciąż siedzimy. No nie, znaczy ja myślę, że kieruje nami jakieś poczucie misji. Ty jesteś związany z Wenezuelą, to jest, można powiedzieć, Twój drugi dom, prawda? No tak, ale mnie kiedyś powiedział, kto na samym początku, jakoś zaraz na samym początku, to był jeden z pierwszych miesięcy moich w Caracas. Nie pamiętam, kto to powiedział dokładnie. Któryś z moich znajomych powiedział: Tomek, bo wiesz, Caracas jest jak narkotyk, jak kokaina. Miasto jest cholernie niebezpieczne, ale może Ci dać dużo przyjemności i bardzo uzależnia. Jak w Caracas wychodzisz po 18-19 po zmroku, to ciągle musisz mieć oczy i uszy. Nie, no, oczy i uszy musisz mieć otwarte przez cały dzień. Tutaj nie jest tak, że to w ciągu dnia, póki światło, jakby słońce świeci, to jesteśmy bezpieczni. Nie jesteśmy bezpieczni. Mój pierwszy chyba taki kontakt z przestępczością w Wenezueli był właśnie w południe. Ja wracałem z polskiej mszy, bo jeszcze wtedy regularnie były organizowane polskie msze, gdzie się spotykali Polacy mieszkający w Caracas, i wracałem na piechotę, idąc po bulwarze Sabana Grande, właśnie tam, gdzie teraz jedziemy. To była niedziela, właśnie koło południa, i kiedy skręciłem z bulwaru w jedną z bocznych uliczek, przyjeżdżał patrol policji, policjantów na motorze. Zobaczyli mnie, przejechali obok, zawrócili, podeszli do mnie i powiedzieli: dobrze, wyciągaj wszystko, co masz w kieszeni. No to ja grzecznie wszystko wyciągnąłem, na co policjant wziął, otworzył mój portfel, wyjął wszystkie pieniądze, jakie miałem w portfelu, schował sobie do kieszeni i powiedział: dobrze, no to teraz możesz iść. A ja jeszcze taki zupełnie zielony, taki nie do końca rozumiejący, co się w tym kraju dzieje, tak spojrzałem na niego i mówię: panowie, troszeczkę chyba przesadzacie. A na co ten drugi policjant wyciągnął z kieszeni torebkę z białym proszkiem, nie wiem, co to było, może była to mąka po prostu. A mówi: chcesz, żebyśmy to u Ciebie znaleźli? Nie, to s***aj. No i s***łem. Wcześniej byłeś w innych państwach Ameryki Południowej, znasz ją dosyć dobrze, ale jednak takie rzeczy to specyfika. Co? Specyfika Wenezueli, tak, to rzeczywiście. Znaczy, nie mówię, że się nie zdarza, pewnie może się gdzieś zdarzyć, ale nie słyszałem o tym, żeby się zdarzało, i sam nie miałem, szczerze mówiąc, nigdzie poza Wenezuelą złych doświadczeń w Ameryce Południowej ze służbami mundurowymi. Czasami były jakieś tam nerwowe sytuacje, czasami były jakieś spięcia, ale nigdy nie było jakiejś takiej przestępczej sytuacji, nazwijmy to. I to jeszcze nie było w czasach, gdy był taki kryzys jak teraz, prawda? Nie, to było na samym początku, czyli to był jakiś 2008 rok prawdopodobnie, kiedy to mi się przytrafiło. Czyli 10-11 lat temu. Ta policja, o której mówiłeś, ona już nie funkcjonuje, prawda? Tak, nie, bo to była w świętej pamięci policja metropolitalna, czyli taka policja jakby miejska, podlegająca, obejmująca swoją jurysdykcją całe miasto. I ona została zlikwidowana. Ona została zlikwidowana przez Hugo Chaveza, bo była taka ilość napadów, kradzieży przez nich właśnie, że już rząd sam przyznał, że to już dalej tak być nie może.
i któregoś dnia się pojawił któryś z ministrów w telewizji i powiedział, że Policja Metropolitalna zostanie zlikwidowana, rozpoczyna się proces likwidacji i że od tego momentu, jeżeli kogokolwiek będzie próbowała Policja Metropolitalna zatrzymać z jakiegokolwiek powodu, to ten ktoś ma prawo się nie zatrzymać. Że już w tej chwili jakby odbiera się im wszelkie przywileje policyjne i wszelkie prawa do zatrzymywania czy do kontrolowania osób. Ale w Wenezueli jest tak, że tutaj właściwie wszystkie służby mundurowe są... No zawsze coś się może wydarzyć, prawda? Zawsze coś się może wydarzyć. Zresztą tutaj jednym, myślę, wydaje się z problemów tego kraju to jest to, że jest niezliczona ilość tych służb mundurowych. Ja nie jestem pewien, czy nawet w rządzie chyba jest ktoś, kto jest w stanie ogarnąć, ktoś byłby w stanie wymienić wszystkie służby mundurowe, które tutaj istnieją. Taka najbardziej szeroka i największa no to jest La Guardia Bolivariana. Narodowa Gwardia Boliwariańska, czyli to jest jakby przenosząc w Polsce nie ma odpowiednika. Żandarmeria francuska taka, czyli służba policyjna, ale podlegająca pod Ministerstwo Obrony i będąca formacją wojskową, nie cywilną. No ja mam wrażenie, taka jest moja opinia, że to są tacy pretorianie trochę Maduro i czawistów tak naprawdę, no bo niby pilnują porządku, ale też jak są jakieś protesty, no to trochę żeby zastraszać, prawda? Tak. Trochę żeby trzymać ludzi za mordę. Gdzie ta twoja pralnia jest? Rozglądasz się? Tak, zaczekaj. Mijamy w tym momencie budynki Mission Vivienda. Są takie budynki przez Chaveza wbudowane. Mówi się o nich, co się o nich mówi? Że jakby było trzęsienie ziemi? Nie, no te akurat są dość solidne, ale to, bo Mission Vivienda buduje dużo różnych rzeczy. Aha. I niektóre z nich są naprawdę bardzo źle budowane. Niektóre jeszcze przed oddaniem się zaczęły walić. Jeden budynek budowany przez białoruską firmę też się zawalił w trakcie konstrukcji. No i generalnie rzeczywiście mówi się, że niektóre z nich nie spełniają żadnych norm technicznych, a ponieważ Wenezuela, Caracas jest potencjalnie strefą sejsmiczną i zdarzają się tutaj trzęsienia ziemi, to jeżeli się zdarzy, to no, te budynki, większość z nich po prostu runie. Zobaczymy, czy uda się nam podjechać na taki punkt widokowy, który normalnie... Bardzo ładny widok z niego jest na miasto, ale niestety jest w takim miejscu, gdzie nie jest wskazane zatrzymywanie się. Z powodu? Z powodu przestępczości. No to jest takie miejsce, gdzie bardzo często na przykład jak porywają ludzi, to potem właśnie tam na tym punkcie, jest kilka takich punktów widokowych przy obwodnicy Caracas i tam właśnie się wypuszcza bardzo często osoby porwane. Często nago zupełnie się wypuszcza, żeby jeszcze upodlić. O ile się je wypuszcza żywe. O ile się je puszcza żywe. I też podrzuca się tam trupy. W sumie masz wśród twoich znajomych mnóstwo opowieści i historii takich, że na przykład wypuszczono i strzelono do kogoś później. No, są to każdy Wenezuelczyk w sumie ma takie, chyba w Caracas zwłaszcza tego typu. Tu jakaś kolejka, ciekawe dlaczego. Do autobusu czekamy. Więc podjedziemy na Kotamin, zobaczymy, bo tutaj z kolei zobaczymy, co się też z silnikiem dzieje, bo nie wiem, czy czułeś, trochę właśnie rwie. No trochę rwie. Czyli jakieś było zabrudzone paliwo ostatnio zatankowane. To niestety często się zdarza. Benzyna jest bardzo tania, prawie za darmo, ale jej jakość też bywa mocno dyskusyjna. Więc jeżeli będzie tak rwało, to raczej tam nie będziemy do jechać, tego miejsca nie. Bo nie chcielibyśmy tam stanąć. Wiesz co, chciałbym rzucić temat korupcja i pytanie, czy jest to temat krótki, czy jest to temat rzeka raczej? Temat szeroka rzeka, taka Amazonka. Nie no, korupcja jest w Wenezueli generalnie czymś, czego się już w sumie nie zauważa, bo jest obecna na każdym kroku. Różne formy są tej korupcji, otwarta, zupełnie czasami taka jawna, czasami ukryta, ale w każdym właściwie kontakcie z tutejszymi władzami, administracją publiczną, to wcześniej czy później gdzieś się o to otrzemy. I bardzo często w jakiś taki dziwny sposób. Na przykład prawo jazdy, z tego co wiem, jak się wyrabia, to nikt nie robi żadnych egzaminów. No prawo jazdy na przykład, jak ja załatwiałem prawo jazdy, jak w końcu już zdecydowałem się, że po kilku tam monitach od strony tutaj służb mundurowych, że jednak powinienem mieć wenezuelskie prawo jazdy, to poszedłem tak jak Pan Bóg przykazał do INTT, czyli organu, który wydaje prawa jazdy. Zapytać się, jaka jest procedura, jak mam na podstawie polskiego prawa jazdy uzyskać wenezuelskie prawo jazdy. I więc przyszedłem tam tłumy ludzi, jak zwykle, jak w większości wenezuelskich urzędów.
Dopchałem się w końcu do informacji i się pytam, przedstawiam moją sytuację, co mam zrobić, jeżeli chcę mieć wenezuelskie, mam polskie prawo jazdy, chciałbym mieć wenezuelskie. Mieszkam tutaj i chciałbym mieć wenezuelski dokument. Facet na mnie spojrzał tak troszeczkę jak na wariata i mówi, nie chcesz tego robić oficjalną drogą. Mówi, to skomplikowane. Da mi kawałek papieru i na tym papierze był adres e-mailowy zapisany, jakiś tam hotmail, coś tam. Nie żaden oficjalny. I mówi, napisz na ten adres. Bez żadnej jakby dodatkowej wiadomości. Wyrwał taki kawałek, skrawek papieru i dał, mówi, napisz na ten adres. No to ja napisałem na ten adres i dostałem odpowiedź, prześlij mi swoje zdjęcie i wpłać taką i taką sumę na takie konto. I swoje dane. I to wszystko było. Konto prywatne. Konto oczywiście. prywatne oczywiście. Tak trochę się zastanawiałem, no, bo to tak równie dobrze można wpłacić i potem co, i nic z tego nie będzie, ale suma nie była jakaś taka duża. W związku z tym dobrze, no, wysłałem te dane swoje, płaciłem pieniądze na to konto i cisza. Cisza, nikt się nie odzywa, nic nie ma i nie wiem, tydzień później dostaję wiadomość, że okej, prawo jazdy już jest gotowe, idź do takiej i takiej restauracji i tam w kasie się zapytaj. No i poszedłem na podwskazany adres. Trochę taki zdziwiony się pytam, słuchajcie, tutaj przychodzę, prawo jazdy chcesz odebrać. Jakie nazwisko? Facet wyciągnął spod lady taką skrzyneczkę, miał tam, nie wiem, z 30-40 praw jazdy. Znalazł moje, dał mi i mówi, proszę bardzo. Wszystko się zgadza? Ja spojrzałem na te dane. No, wszystko się zgadza. Na wszelki wypadek tego samego wieczoru się poszedłem na stronę internetową tego INTT i chciałem zobaczyć, czy to jest fałszywe, czy rzeczywiście jest zarejestrowane w systemie, ale wrzuciłem numer i pojawiło się w tym systemie, w związku z tym jest zupełnie legit, wszystko działa. No tak to działa. Dodam, że nie, wśród rzeczy, o które mnie prosił, wcale nie była kopia mojego polskiego, ten anonimowy odbiorca tego internetu. Chciał tylko moje dane, natomiast nie pytał się, nie prosił mnie, żebym przysłał kopię polskiego prawa jazdy, więc w sumie mogłem to prawo jazdy bez żadnych, nie wiedząc jak się jeździ samochodem. No tak, tutaj wszyscy ci ludzie, których mijamy na ulicach, prawdopodobnie nikt z nich żadnych kursów nie robił, bo wszyscy kupili prawko. Mało jest osób. W ogóle temat, jeżeli chodzi o drogi, to jest temat też rzeka, prawda? Jak się pyta tutaj Wenezuelczyków, mieszkańców, skąd mają tu prawo jazdy, to no, załatwiłem sobie, no. To można sobie załatwić też prawo jazdy na ciężarówkę, można sobie załatwić, no. W tym momencie właśnie mijamy budynek, w którym mieszkałem w 2017 roku. Pamiętam, podwoziłem Cię kilka razy tutaj. Tak, tutaj nagrywałem pierwsze odcinki z Wenezueli, które odniosły sukcesy. I tutaj po nocach oglądałeś pewnie transwestytów, bo oni się tutaj ustawiają na Avenida Libertador, tak? Zgadza się. Dokładnie w tym miejscu, tutaj wieczorem w nocy ustawiają się transwestyci. Prostytutki. Jedziemy wyżej. A jeśli chodzi o korupcję taką związaną z mundurowymi, masz też ciekawą opowieść. Która z tych wszystkich odpowiedzi? Chodzi mi o tą, jak kiedyś zatrzymali i zbierali. No taka tak, łagodna i humorystyczna. No to kiedy... Patrz, jaki samochód. Widziałeś? Widziałem jakiś old school totalny. Więc... Jesteśmy podobni pod tym względem, jeżeli chodzi o old school. Więc kiedyś wracaliśmy w ogóle grupą ze znajomymi, byliśmy w Meridzie i wracaliśmy w kilka samochodów z Meridy do Caracas, to jest właściwie cały dzień jazdy samochodem. No i na takiej długiej, prostej autostradzie, która przechodzi przez stan Portuguesa, tam 180 km, praktycznie prawie w linii prostej. I jedziemy i korek naraz. Straszny korek, długi, widzimy, że to się ciągnie przed nami. I widać, że na końcu jest Alcabala, czyli ten punkt taki kontroli policyjnej. No więc stoimy w tym korku, patrzymy, kolega, który ze mną jechał, Waldo, mówi, i to pewnie szukają kogoś, bo rzeczywiście wszystkich zatrzymują po kolei. Nie jest tak, że już tylko wybrane samochody. No i dojeżdżamy w końcu. Otwieram boczną szybę, jak dojeżdżam. Policjant wkłada głowę i mówi tylko jedno zdanie. 2 zdania. Jest strasznie gorąco, zbieramy na lody. Ja przyznaję się, troszeczkę zgłupiałem w pierwszym momencie. Czy on zwariował? Nie do końca zrozumiałem, o co tu chodzi. Na szczęście Waldo, Wenezuelczyk, miał refleks dokładnie. Chwycił za portfel, dał mu jakieś banknoty i mówi, jedziemy. No i żeśmy dalej pojechali. No tak to się odbywało.
W opisie filmu znajdziecie link do prowadzonego od lat przez Tomka bloga o życiu w Wenezueli, a ja już teraz zapraszam Was na drugą z 3 części wywiadu, która ukaże się niebawem.